Piękne klejnoty stanowią część kolekcji hellenistycznych skarbów. Szczero-złotą bransoletę, naszyjnik i pierścień ozdobione wizerunkami 5 baranich łbów. Kolekcja 5 baranów z Mityleny zniknęła z muzeum w 85. Okej. Użyj artykułu o antykach. Tu chodzi na przykład, że historia i grecka historia, nie? No nie. Czekaj, co? Część zestawu antycznych klejnotów należących do kolekcji hellenistycznych skarbów zostały skradzione z muzeum w 85. Skradzione hellenistyczne skarby. Okej. Kradzież. Hellenistyczne skarby zostały skradzione wczoraj wieczorem, gdy przewożono je z Muzeum Brytyjskiego na wystawę w Glansford. Właściciel Lombardu, Kenneth Butler, skontaktował się wieczorem ze Scotland Yardem i przekazał informacje dotyczące mężczyzny, który próbował sprzedać kolekcję w jego Lombardzie na Church Street. Policja schwytała mężczyznę. To zawodowy złodziej Vincent Foley, który uciekł z Londynu przez port. Rozpoznał kierowcę samochodu, który przewoził kolekcję hellenistycznych skarbów. Vincent Foley nie chciał przyznać, gdzie ukrył resztę kosztowności. Wsadzono go do więzienia. Skarbów do tej pory nie odnaleziono. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Znajdź zastosowanie. Klucz do drzwi. Dobra, to jedziemy do Lombardu. Czyli pewnie coś w tym Lombardzie będę miał do otworzenia tym kluczem. Watson tam został. A kogo my tu mamy? Nikogo, kto chce ze mną rozmawiać, rozumiem. Tutaj mogę wejść? Nie. Tu jest Ballard Pint. To jest jakaś ten. Butler. Pawn shop. Okej, czyli to jest Lombard, nie? Użyj klucza. Mr. Butler's key matches the lock perfectly. Półki. Raki? These tools are exactly what I need to climb the wall. Wow, okej. Klapa. A jest coś jeszcze? No mogę wyjść, nie? Ale... Półki. Pistolet sygnałowy. Exactly what we need in order to imitate the flash of the fireworks. Okej. Lada. Lewa szuflada, naszyjnik. Barani łeb. This necklace belongs to the 5 Rams of Mitylene collection. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. List. Witaj, Kenneth. Pamiętasz, jak kiedyś mówiłaś mi o złotej biżuterii z baranimi łbami? Wciąż ją masz, prawda? Mam dobre wieści. Znalazłem bogacza, który ma fioła na punkcie tych klejnotów. Jest gotów zapłacić za nie fortunę. Mogę zorganizować spotkanie, ale chcę dostać część zysków ze sprzedaży. Będę na ciebie czekał na skrzyżowaniu Great Alley i Half Moon Street w niedzielę wieczorem przed pokazem fajerwerków. Brian Vercotti. O! It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. Zaginiona kolekcja, klejnoty Butlera. Okej. Zeznania ten i klejnoty
Kenneth Butlera. Motyw złodzieja. Poszukiwanie hellenistycznych skarbów mogło być motywem zbrodni popełnionej na Half Moon Street. Pan Turner zabrał bransoletę chwili po zabójstwie, ale pierścienia wciąż nie odnaleziono. Brutalne przestępstwo popełnione przez Laytona Chapmana na Half Moon Street mogło mieć podłoże osobiste. Nie, ja bym powiedział to. Czy to był motyw złodzieja? Zaginiona kolekcja i motyw Laytona na razie nic nie ten. Przeszukają chyba ten lombard cały, nie? Tak. Mogę porozmawiać z Marowem teraz. Czyli na Half Moon Street. Jedziemy. Czyli na ulicę Półksiężyca. Dobra. Oj, coś się dzieje jeszcze? What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. Okej. Constable Marrow, Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Layton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Layton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Layton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin then. Catch me if you can. Catch me if you can. Okej. Aha, w którym miejscu wejść na ścianę? This wall is cast in shadow. It would be difficult to see anyone scaling it. Dobra. D. A, mam klikać. A. I can barely see anything. Dobra. Quick time eventy są najgorsze. Holmes? Are you there? Zły przycisk kliknąłem, ale jednak zaliczyło mi jakby dobra. Jakby chyba w sensie dobry kliknąłem, ale Try climbing faster. co? Okej. Dobra. I can barely see anything. O kurwa, ja pierdolę! Are you there? Jeszcze! Where is he? My God, a man can't just disappear like that. Dobra, chyba się zdążyłem. Holmes, where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen. I am up here, above your heads. How on
earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down. Czyli tu, tak? Zbadaj poddasze. Dobra, wchodzimy. I okej, musimy zbadać poddasze. Tutaj taka wnęka jest w tym. Stłuczone okno. Kieszeń. Empty. Stłuczone Someone okno. broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his jacket. Czyli wiemy, że to nie były tylko urojenia. Chłop faktycznie widział kogoś w marynarce. Jeszcze materiał, czarne nici. A cluster of thick black threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. Dobra. B. Akrobata. Zdania Lightona Chapmana dotyczące mężczyzny w marynarce, który zniknął na Halfmoon, okazały się prawdziwe. Te. Czekaj, co? Nie no, był niewinny. Ale tak, to co, to będzie się zgadzać z tym? No nie. Okej, czyli to się nie zgadza dlatego, że to jest. To, tak. Muszę znaleźć coś, co będzie dowodem na to, że to nie był urojony mężczyzna. Dobra. Jest tu coś jeszcze? Nie no, jakby chyba niczego więcej tu nie ma, nie? Nie, nie ma tu niczego więcej. Dobra, i co ja tam mam? Mogę wykonać analizę. Podążę ślad. Ty, no tam... Jeszcze coś tam musi być. Skoro nadal mam to, żeby podążać jego śladem i zbadać poddasze, to musi być coś tutaj więcej. A, kawałki szkła. Okej. We can conclude that the person whom Leighton saw climbed up the wall, broke into the attic window, and escaped through the hatch. Uciekł przez hacza. Dobra. Zbadaj poddasze, ukończono. Dobra. Czyli mogę iść do Baker Street teraz i zrobić badanie tych nici całych. No dobra. Robimy badanie nici. Czarne nici. A, ustaw ostrość, tak? No. It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. I need to compare Włos this sample nieludzki. with a human hair and a horse hair. A shaving brush is usually made from horsehair. Watson, could you please pass me your shaving brush? Here you are. Watson, look, what's outside the window? Well, I don't see anything. Ouch! Holmes! Oh, don't make such a fuss. One little hair.
Ludzki Human głos. hair is significantly thinner than the black sample. The horsehair is thinner than the hair that we found. So, this black hair belongs to an animal, and it is larger than a horse. A hair from a large and exotic animal. Okej. Włos egzotycznego zwierzęcia akrobata. Akrobata cyrkowy. Mężczyzna, który zniknął z miejsca zbrodni na Half Moon Street, mógł być akrobatą cyrkowym. W ciągu kilku sekund wspiął się na 10-metrową ścianę. Na jego marynarce znaleziono włos dużego, egzotycznego zwierzęcia. Znikanie. Osoba, którą widział jedynie Lighton Chapman, uciekła z miejsca zbrodni, spinając się po ścianie. Mężczyzna był akrobatą. Zbrodniarz zabrał pistolet z dłoni Kennetha Butlera. Okej. Dobra. Poproś Wigginsa o pomoc w znalezieniu właściwego cyrku. To co... O właśnie, jeszcze spojrzę przez okno. I nadal jest tu ta pani. Wiggins. Is currently at Half Moon Street. O Jezus, naprawdę muszę pójść na Half Moon Street. No to idziemy. Okej, mamy coś jeszcze? Why are you looking at me all the time like that? I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh no? Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. Ten Marrow cały czas kurwa nam... Odczep się od tego Wigginsa, człowieku. Mr. Holmes? We have good news for you, Wiggins. The investigation has proven very interesting so far. We found facts and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped over in London. It needs to have disposed of at least one exotic animal. A very large one. You can count on me, Mr. Holmes. No i koks. Będzie jakiś czas później. A nie. Gdzieś jedziemy. Okej. Następnego ranka bardzo wcześnie. I do hope that those children don't get into trouble, Holmes. Don't worry, Watson. I predict some news in 7 seconds. Mr. Holmes, we found it. Here it is. To jest jakiś kurde... Zdjęcie słonia. This is a young Indian elephant, the highlight of the show. Cyrk braci Brothers, a Duwalów. well-known traveling circus that is currently stopped in London. I believe that is exactly the type of circus we are looking for. I'll pay it a visit. Okej. No to do cyrku. Hey, you! Stop right there. Good morning, sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, The I only private want to meet property. the artistes. You're wanting to apply for... Nah. You don't look like the type of, artistic lockpicker that we're looking for. You might be surprised. What? Nah. I don't think so.
Clear off. Dobra. Przebierz się, żeby wejść do cyrku. A ty, mogę sobie przejść? You're a bit slow to catch on, eh? Dobra. Get lost. Muszę się wrócić do Baker Street i się przebrać za kogoś, tak? Ja tam mam przebranie bandyty, rolnika chyba jeszcze? Dobra, chodź, idziemy ten. Przebierzmy się za kogo? Strój bandyty. No niech będzie strój bandyty, bo widzę, że nie jest zablokowany. Dobra, czekaj, jeszcze może zapuszczę wąsa. Włosy i kapelusz. O! Ja chcę tą czapkę. Dobra. No i teraz możemy iść. Nie? To jest najlepsza czapka. I would be easily recognized without facial hair. Aha, czyli muszę się jeszcze przebrać, jeszcze muszę, nie tu, ale to stąd mogę do toaletki. Czyli muszę zaraz wyrąbać, nie? O, tak. Wujek? Dobra. Wygląda jak taki wujas teraz. No i teraz mogę, nie? Teraz mogę iść. I'd better wear a shabby hat. Zniszczony kapelusz? Jaki zniszczony kapelusz, kurde. Jezus, B. To jest zniszczony kapelusz? O, może... Teraz wyglądam idealnie. No kurde. Spectacles are unpopular among thugs. I don't want to arouse suspicion. Serio. Nałożyłem te okulary, bo myślałem, że się przywali do tego, że jeszcze wygląda zbyt Stay where you are. What are you doing here, and where is Sherlock Holmes? Calm down, Watson. Take deep breaths now. It's me. Oh, thank God, Holmes. I can't get used to your disguises. Thank you, Watson. That means I am ready to go. Dobra. Let's go. Ta mnie nie rozpozna. No wyglądam jak wujas, który przyszedł do cyrku. No przecież to jest jakiś... Who are you? What's your name? My name is Nigel. I'm here to open the locks. Talented, eh? Let's see. Go inside the marquee and show yourself to Charles Foley. And I'd highly advise you not to trick him. Got that? I've got it. Jasne jak słońce. Dobra, mamy coś tutaj jeszcze, co mogę sobie przeszukiwać? Kojarzę tą muzykę. Dobra, chyba nie ma tutaj nic, co bym mógł jeszcze... Dobra, to wchodzimy tam. So, everything is here just as you asked. And what about the money?
Some of the barrels are wet. Transportation issues. It couldn't be helped. Whatever. We'll be here after midnight to pick up the supplies. I want to be paid first. No. You'll be paid after we make the transfer, as I said. Right? I hope that no one saw you. The police are on the lookout. Of course not. I'm a professional. Glad to hear it. Be ready for tonight then. Okej. A co my tu mamy? Prasa drukarska. This printing press is old, but still quite capable of printing hundreds of pages per day. Puste kartki. There are enough posters to paste across half of London's walls. Plakat. Rysunek That's a mężczyzny. picture of a contemporary gentleman wearing a Robin Hood hat. Interesting. From Slogan. lambs into lions. Those are words of encouragement and defiance. This poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people. Okej. Ciekawostka. Beczki. Zapytaj beczkę. This wooden barrel is damaged. It is difficult to say what is inside. Przedmiot zainteresowania. Farba. There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. The Herb. crest of the Honourable Artillery Company. Could it be gunpowder? I need to be sure. Uderz. Proch. Judging by the fractions and the scent, I can confirm that it is, in fact, gunpowder. Proch strzelniczy. Kurde. The barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here in a hurry. Powder kegs, a printing press, and a great many blank papers. All of this was stolen by the Merry Men quite recently. And these poster samples. I am quite sure it is not a coincidence. The Merry Men are planning some sort of sabotage. Stop right there. Who are you? Are you Charles Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see Sherlock near the chains on a table over there. Open that. Okej. Na easy. Tutaj nic szczególnego na jego twarzy. Dobra. Skomplikowany klucz, zabezpieczony safe. Oklejone palce, zręczność, akrobata. Morderca, czekaj, co? Jeszcze raz? No, a tak dalej, uzbrojony. No. Co tam jest? Rewolwer Webley, morderca. A, okej. Pierścień z baranim łbem, 5 tych skradzione antyki. Krew. Zakrwawione bandaże, jest zraniony. B. RW Foley'a. Zaginiona kolekcja. Nie. Stary pierścień, zaginiona kolekcja. A to? Mężczyzna marynarca. Charles Foley ma na palcu stary pierścień, ostatni element kolekcji 5 baronów z Mitleny. Ma też rewolwer wetknięty na pasek od spodni, co dowodzi, że Charles Foley jest naszym tajemniczym mężczyzną w marynarce, który uciekł z miejsca zbrodni na Halfmoon Street. Okej. Mam otworzyć ten zamek, tak? Dobra, to na początku to... Tu jest to.
To można ruszyć. To zmienia postać rzeczy. No nie, dobra, niech będzie to. Aha. W ogóle obróć wszystko. O, ty, easy. No i co mi teraz powiesz? Well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Więźniowie Westgate, kulenie Turnera, złodziej w więzieniu, klucz do drzwi. Więźniowie Westgate? Fuck. Co? W sensie nic mi się ze sobą tutaj nie... Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? To nie, klucz do drzwi, kulenie Turnera nie, więźniowie Westgate... Co zaznaczyłem? Zaznaczyłem... to zaznaczyłem, więc to nie, klucz do drzwi albo złodziej w więzieniu. A, złodziej w It's a więzieniu. long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day and pay me some money for my craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Osh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on a corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. Okej. Znajdź i obejrzyj zamek posiadłości Nothing Hill. Beliancki plakat. Charles Foley jest członkiem i przywódcą cyrku braci Duvalów. To uzdolniony akrobata, który często trenuje. Charles Foley jest przesadny, uzbrojony i niebezpieczny. Lubi nosić biżuterię. Dobra, to idziemy do tego posiadłości w Nothing Hill. Zobaczymy. Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. Okej. Are you sure? Tylko od tej strony coś jest. Albo jestem głupi. A, wszystko jasne. A. O. Czekaj, co?
Patrz, porąbany ten zamek. No to musi być tak. Chyba, że to w ogóle nie pasuje tu. No, dobra. I need to find where the safe is hidden and lockpick it. Regał na książki. This cupboard is an absolute mess. Several books Książki. have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. Przesuń regał. No i... Od razu znalazłem safe. So, that's the lock I must open tonight. Let me see. Ja pie... Dobra. Jest tylko jeden z tej strony. Kurde. Dobra, już otwierałem gorsze zamki w Skyrimie. To musi być tak. Tutaj nie pasuje to zielone. Ale to musi być tak. I to również musi być tak, żeby to się zgadzało z tym. Ale tutaj brakuje teraz... Chyba, że to jest w ogóle źle. To jest źle ustawione. Jest, dobra. What a surprise. Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Let Okej. us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. Ustaw pułapki. No to co? The thieves won't attempt to escape through the front door if the police are right behind it. No tak, okno. Ground floor window is a perfect way to escape the police. Okno tutaj. Klapa. This hatch leads to a cellar. This Wymagany przedmiot. Dobra, musimy jakiś przedmiot znaleźć, który... Gdzie ja jestem? Tu są drzwi, tak? This door is a perfect means of escape in an emergency. Dobra.
Drzwi do kuchni zbadaj. This door leads to a kitchen, which holds the shortest route to the back door. Wymagany przedmiot też. Żyrandol? I wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. I suppose Młotek. the thieves already tried to open the lock. Aha, że próbowali otworzyć młotkiem, ale im się nie udało. Dobra, sprawdźmy górę. Although okno. this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Ho. Jakieś korale? This should be useful. To ma sens. Wymagany przedmiot, ale nie. Korale tutaj chyba nie. Tylko jaki... What a surprise. Nie ma tutaj niczego innego. Ale tutaj też było. Dywan, właśnie. Oh, that's a lovely old carpet. Aha. To też jest przedmiot zainteresowania. Tu jest mnóstwo przedmiotów zainteresowania. A ja jakby nie mam lina. A piecyk. Też może. A Lina. solid rope. Róg. This should be Krzesło. useful. Dobra, to skoro mam krzesło, to mogę coś z żyrandolem zrobić? I wonder what this Nie. Z dywanem chyba też nie, nie? Oh, Czy... the ground Kredens floor mogę. window is a perfect way to escape the police. Dobrze, kredens mogę zbadać. This works very well. No one will escape through this window now. Okej. Teraz zablokować te drzwi. Oraz zablokować okno u góry. O, górny schodek. Schodek użycie... One step on these beads, and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Dobra. I się wyrąbię na głupi ryj. Finds his way upstairs will roll down very quickly. Dobra, czyli 2 okna mam obstawione, tak? Teraz tylko zostały drzwi. I to. Ta klapa. Otwórz. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Aha. No dobra, chłop przeskoczy sobie nad tymi. Wymagany przedmiot. This hatch leads to a cellar. This hatch. Jeszcze jakiegoś przedmiotu potrzebuję. A ja tędy przejdę? Gdzie? Nie. Tak, w taki sposób przejdę. No dobra.
Piecyk też ma wymagany przedmiot jakiś. I ten żyrandol. I dywan? O! This should be useful. Wezmę dywan, położę na tej dziurze. Bez kitu. Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Dobra. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. Dobra, muszę omijać tą drogę. Na pewno. Drzwi do kuchni. Zablokuj krzesłem. The door is now blocked. Dobra. Dobrze, że Sherlock pamięta ten. I co z tym żyrandolem? I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. O, dobra. Tego młotka trzeba się jakoś... The door is now blocked. Co by zrobić z tym, kurde? Mam coś tutaj? No tu były tylko korale. I to wszystko, nie? Jakby nic więcej tu nie ma. Jest tylko jedna droga ucieczki. The thieves won't attempt to escape through the... No dobra, no to wiem, ale myślałem, że... Coś z tym. O, teraz mogę zbadać piecyk, dobra. This should be useful. Lina. Dobra. Chodź, panie Sherlock Holmes. Żyrandol. Zamocuj linę. Naciągnij młotek. Zawieź żyrandol. To ty w ogóle nie będzie... Nie zauważą tego, mam rozumieć, tak? Dobra. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. The traps for my circus companions are all prepared. Okay. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Okej. Police! Police! Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? You sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show.
They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How'd you know about that? O, Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men. No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers. Uhuhu. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. B. Cenny save, zaginiona kolekcja. Ukryta sztuka. Zemsta Foley'a. Charles Foley zorganizował kradzież hellenistycznych skarbów, która miała związek z podwójnym zabójstwem na Half Moon Street. Leighton Chapman był świadkiem przestępstwa. Daruj winę Foley'owi. Charles Foley trafi do więzienia za zorganizowane kradzieże, ponieważ nie był bezpośrednio zamieszany w morderstwo. Jego wyrok zostanie skrócony. Wskaż Foley'a. Charles Foley opracował i wprowadził w życie szalony plan zemsty, do którego dodał kradzież cennych skarbów. Nie był bezpośrednio zamieszany w morderstwo. Nie był? Chyba był, nie? Znaczy ja i tak go skazuję. Beka z typa. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful. You Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Okej. Wow. Co tak, kurde... Taki blur. Trochę. Zobaczmy. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We Okay. are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they put True. us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles.
We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No lives shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people? Sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Wiadro z wodą, rzuć papieros. Ślad po prochu. O kurde, ja mam wybór. Czy pójść z nimi, czy im się sprzeciwić? I mean, to co mówili było kinda fajne. W sensie mówili, że nikogo nie chcą skrzywdzić, nie? Nikogo nie zabiją, tylko cierpią na tym papiery. Znaczy, na pewno Mycroft będzie ucieszony, jeżeli im pokrzyżuje plany, nie? Ale walić go. Wiadro z wodą. When the law serves only the few, it can no longer be trusted. Every man is equal, and he has a right to choose his own way. I shall not stop you. Ho. No i dobrze. I zajebiście. So, you're interested in Russian literature now? Quite lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. I should leave now. Sherlock, Dr. Watson. Holmes, what just happened? What was that? The start of a new world. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbor. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Kobieta?
Dobrze rozwiązałem. Charles Foley zaplanował i wprowadził w życie plan pomszczenia starszego brata. Zginęły 2 osoby, a niewinny mężczyzna o mały włos nie został skazany na dożywocie. W dodatku zaplanował kradzież cennych skarbów, które są prawowitą własnością Muzeum Brytyjskiego. Zasługuje na powieszenie. Akceptuj decyzję. Tak. Ranking osobowy godziwy. 96% tak samo rozwiązało tę sprawę. No dobra. Chwilę kontynuuj. Co się teraz stanie? Następne osiągnięcie. O! To są chyba napisy końcowe, bo chyba skończyłem grę. Wygląda na to. Ładna melodia. No, pamiętam to dochodzenie. Pierwsze. Czarny Piotr. Później był pociąg widmo. Później była krwawa łaźnia. Afera w... To zabójstwo dla miłości. Później ogród. No i to, co teraz było. O, to jest z tego, z pociągu. Tutaj są zdjęcia. Tam był ten Meksykanin. Pokazany. Ghost to Kevin MacLeod. O! To jest ten od tych takich typowych muzyczek. Tych takich nie no copyright. Znaczy nie wiem, czy one są no copyright, ale na pewno są takie bardzo znane. Czyli ja faktycznie skończyłem grę. Kurde, a mi się strasznie... O, coś jeszcze będzie? Coś jeszcze będzie pokazane, czy to tak? Mogę swoje akta patrzeć. No to tak, no to co ja tutaj... No, mogę podsumować to, co było. Było 6 dochodzeń. Właśnie pierwsza, los Czarnego Piotra, który zrobiłem dobrze. Że winowajcą jest Kens. Później była zagadka na torach, które zrobiłem źle, ale tutaj się chyba walnąłem w akcji i zaakceptowałem dobrą odpowiedź. Ja tam dałem, że Meksykanie wysadzili pociąg w kopalni, a nie, że go zatopili, ale chyba tutaj źle podjąłem decyzję. W krwawej łaźni zrobiłem źle, bo dałem, że Garrow go zamordował, a tak naprawdę to był ten, którego najmniej podejrzewałem o morderstwo. Ten, który podziwiał tego właśnie jakby no tego, co został zamordowany. Później była afera w Abbey Grange i to zrobiłem dobrze, czyli że zabójcą był kapitan.
I ja go zaresztowałem, a nie dałem mu... Jakby nie puściłem go wolno. No bo to było morderstwo. Znaczy, ja rozumiem, że ten ziomek, którego zabili, on faktycznie się znęcał, nie? No, ale on nie mordował, jak w przypadku na przykład Czarnego Piotra, nie? Gdzie jemu darowałem winę, no bo to było takie trochę oko za oko. On go zabił, więc... On go zabił, więc ten, co go zabił, to jest takie jakby... No, jakby oko za oko, nie? Później był dramat w Key Gardens. Co zrobiłem źle, bo dałem, że Hamish działał sam. Działał sam. Gdzie tak naprawdę to była ta pani White, Margaret White. No i w spacer po Half Moon Street zrobiłem dobrze, czyli to, że to Foley zamordował ten. No i co ja mogę powiedzieć dalej? Jakby nie ma tu nic już. To już jest koniec. Nie ma już nic. No tak, no to co ja mogę powiedzieć? Ja tylko chciałem powiedzieć, że bardzo miło mi się nagrywało tą serię i z chęcią będę nagrywał kolejne części, bo na Steamie mam kupioną jeszcze Sherlock Holmes The Devil's Daughter, chyba, jeżeli się nie mylę, tak się nazywa ten tytuł. I jeszcze jest The Testament of Sherlock Holmes, mam na tym. Na Steamie jeszcze zakupioną i oczywiście na liście życzeń mam najnowszą grę, która wyszła albo rok temu, albo coś w tym stylu, chyba rok temu. I to się nazywa Sherlock Holmes Chapter 1. No ja to no nie wiem, co ja mogę dalej powiedzieć. Bardzo miło mi się to nagrywało. I chyba widzimy się w następnych takich seriach. No, ja byłem Deve, wy byliście wy. A to była seria Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Widzimy się w następnych. See ya!